No nie mówię, że masz zabić swojego sublokatora. Ja mówię, słucham. No, normalnie masz zabić. Ja mówię, jak? No i pokazali nóż, jak, gdzie zabijać, w serce jak go dźgnąć. Ja mówię, że tego nie zrobię. Nie ma takiej opcji. Takie przygotowanie już jakby umysłowe do tego, żeby zapamiętać, możemy porównać dzisiaj do, nie wiem, antyterrorystów, do jednostek specjalnych. Wpadasz do pomieszczenia, masz 3 sekundy, wypadasz, zapamiętaj 15 szczegółów. I tego to już było te 40 lat temu w Kiosu, tak? Wyszkolenie osób, które ja widziałem, z którymi trenowałem z północnej Korei, jest niesamowite. Z Leszkiem Drewniakiem ćwiczyliśmy parę lat razem. Leszek Drewniak oczywiście z Warszawy. Bo on chyba Shotokan właśnie. Badoriu. Dzień dobry. Nazywam się Jacek Osman i witam w moim podcaście Męskie Rozmowy. Dzisiaj mamy wyjątkowego gościa, dobrze mi znanego, Andrzej Marczak. Ciężko Cię przedstawić tutaj jednym zdaniem, masz tyle specjalizacji, więc zaczniemy może od takich najbardziej unikalnych. Chyba jeden z nielicznych w Polsce instruktor bojowego systemu walki Armii Północno-Koreańskiej Kyokusin. Międzynarodowy ekspert Krav Maga, jeden z prekursorów karate w Polsce, instruktor survivalu, taktyk interwencyjnych, strzelania, boksu. Pewnie nie wszystko wymieniłem. Przy okazji ratownik. Czy coś byś do tego dodał, Andrzej? Znaczy, wszystkie jakby specjalizacje wynikają zawsze z życia. Także przechodzimy przez to życie, z kim się zazwyczaj spotykamy, ktoś nas namówi na pewne rzeczy, w związku z tym je czasami realizujemy, bo one nam się podobają. Czasami ktoś nas namówi, żebyśmy realizowali jakieś wspólne projekty i w ten sposób też zdobywamy tą swoją wiedzę. Także no tak, prekursorem to może Krav Maga nie. Ćwiczę Krav Maga już ponad 20 lat. Ale oczywiście prekursorem. Krav Maga prekursorem to jest Tomek Adamczyk, który jakby wdrożył tą Krav Magę do Polski w 1995 roku. Natomiast ja oczywiście jakby kontynuuję cały czas ideę tej całej Krav Magi, czyli samoobrony. Staram się jakby cały czas ją ulepszać. Dobra, wspomniałeś o tym, że życie nami kieruje. Życie powoduje, że ktoś nas do czegoś namówi. Jakie było to Twoje życie, że zainteresowałeś się taką tematyką i tak mocno w nią poszedłeś? No, powiedziałbym, że trochę skomplikowane. Znaczy było, jak każdy, rodzi się, ma rodziców, wszystko i tak dalej, ma szczęśliwe życie, cieszy się, bo jest młodym. W moim przypadku to życie zostało zachwiane i w 71 roku niestety, ale mój tata zginął, natomiast mama za 3 miesiące też dostała zawału, umarła. W związku z tym życie się zmieniło totalnie. Można by powiedzieć, że zazwyczaj jest rodzina, która pomaga i tak dalej. W tym przypadku nie pomogła, chociaż rodzina liczna nie pomogła. No i cóż, życie się zmieniło diametralnie. Zamiast normalnego domu były dom dziecka, pogotowie opiekuńcze, izba dziecka. To brzmi dosyć ekstremalnie nawet dziś, ale w tamtych czasach to były chyba miejsca bardzo... Trzeba pamiętać, że to były czasy git ludzi, frajerów tak zwanych i tak dalej, więc te czasy były na pewno bardzo trudne. No izba dziecka to teoretycznie więzienie dla osób, które do 18 roku życia, czyli normalnie za klatkami. Nie wychodzi się na zewnątrz, jest spacerniak, chodzi się normalnie po spacerniaku, tam po podwórku. W celach się mieszka i wszystko to, co w więzieniu tam jest, tylko to jest do 18 roku życia, więc można powiedzieć, że niczym się nie różniło. Pogotowie opiekuńcze, można było wychodzić, tak, ale tak jak mówię, były te czasy git ludzi i frajerów, więc trzeba było poruszać się według tych zasad. Właśnie, tu może powiedzmy, bo nie wszyscy z tych, którzy nas oglądają, znają czy pamiętają te subkultury. Git ludzie to była subkultura wzorowana na subkulturze więziennej. Dokładnie. Czyli jeśli ktoś do niej nie należał, był tak zwanym frajerem, czyli takim podczłowiekiem, z którym można było zrobić wszystko. I te metody chyba były bardzo podobne niż jak w więzieniu. Tak, i nawet może i wzmocnione, a może i przesadzone nawet w niektórych przypadkach. No powiem tak, że jeżeli jesteś w izbie dziecka, no to znaczy, że jesteś git człowiekiem, no bo
za jakieś tam przestępstwo pewnie się trafiło. No czasami z rodzin patologicznych, jakieś tam dzieciaki były. Albo Natomiast w moim przypadku absolutnie nie, bo ja nie byłem w żadnej rodziny patologicznej. Tyle tylko, że jakby rodzina, która nie chciała pomóc z jakichś tam swoich własnych celów, czy dla własnej korzyści, no dała mnie i siostra, bo mam siostrę 3 lata starszą, do takiego miejsca. I cóż, każdy, kto jest w takiej izbie dziecka, jest traktowany jako git człowiek, czyli nie jest frajerem, na pewno. I w momencie, kiedy przeszedłem z izby dziecka do pogotowia opiekuńczego, byłem git człowiekiem. A mnóstwo było ludzi, którzy byli frajerami. Jak to wyglądało? Czasami było to śmieszne zasady. Powiedzmy, że frajer ma dyżur na stołówce, rozdaje talerze i nikt nie może jeść. W tym momencie z git ludzi oczywiście nikt nie będzie jadł tego posiłku, ponieważ frajer dotknął tego talerza, a w tym momencie git człowiek nie może dotknąć też tego talerza, bo by się sfrajerował. Więc były to naprawdę czasami dziwne, śmieszne te zwyczaje, ale z drugiej strony tacy ludzie, którzy byli określani jako frajerzy, mieli bardzo ciężkie życie, dlatego że byli oczywiście bici, czasami gwałceni. Mój przypadek taki, który się zdarzył tam, to był taki, że właśnie w pogotowiu opiekuńczym, że ktoś się z tych frajerów zbuntował, zamknęli go w windzie, zrobili zwarcie w windzie takiej kuchennej, tak, czy na naczynia i tak dalej, zrobili zwarcie i on się tam udusił. Więc po prostu w ten sposób też to się odbywało. Z takich innych zasad, oczywiście nawet jak się ktoś został frajerem przez przypadek, można było go naprawić. Czyli na czym to polegało? Przez 10-15 minut okładali takiego człowieka git ludzie, czyli go bili. No jeżeli przetrwał, no to był z powrotem git człowiekiem. Z innej strony, jak na przykład... Historia twojego taty, dlaczego zginął? Historia mojego taty jest taka... ja to o tym właściwie to nigdy nie mówiłem, dlatego że czas przeszły, nie? Ale teoretycznie to zabiła go milicja. Znaczy praktycznie. Zabiła go milicja, ale nie z pobudek jakichś, tak myślę, tak, nie mam dokładnej wiedzy na ten temat, czyli nie dlatego, że z przyczyn politycznych, bo się udzielał i tak dalej, bo się nigdzie tam nie udzielał, w sensie politycznym nie przeszkadzał im. Słucham? Ale był żołnierzem AK. Był żołnierzem AK, jak wiele osób w ogóle w Polsce, tak? Natomiast zasłabł na ławce. Milicjanci go, jak zasłabł, wzięli go na komisariat policji. Tam, kiedy on się ocknął, powiedzieli, że może sobie już iść, ale niestety nie miał przy sobie już ani pieniędzy, ani rzeczy kosztownych, które miał na rękach, czy tam pozłacany tam zegarek, sygnet, obrączka i tak dalej. No i on upomniał się o to, powiedzieli, że musieli cię okraść, jak byłeś na ławce, leżałeś na ławce. Ale on pamiętał o tym, że nawet widział, co robili, nie mógł po prostu nic zrobić, bo tak właśnie zasłabł, że stracił taką jakby moc w ciele, że nic nie mógł zrobić, ale jednak wszystko pamiętał, co się z nim działo. I w momencie, kiedy się chciał te rzeczy odzyskać, oni powiedzieli, że ciebie okradli, złapali go tam za ubranie, zaczęli szamotać, no to on się zaczął bronić, no to kilku jeszcze zleciało się i go zabili na śmierć. Tak? Nie wyjawiłoby się to na pewno, ale mieliśmy w rodzinie ciotkę jakąś, którą ja nie znam tej ciotki, ale która była w randze pułkownika w Pałacu Mostowskim, czyli jakby w siedzibie całej w dyrekcji. I ona powiedziała nam, jak to się stało. Te osoby zostały przeniesione gdzieś indziej. Nigdy nie odpowiedziały za to. Niektórzy mi proponowali, żeby po prostu tym się zająć. To są takie czasy, że można ich odszukać. Uważam, że nie ma sensu, żeby tego robić. To oni ponoszą sumienie i oni będą za to sumienie, jeżeli mają jakieś sumienie, odpowiadać. Ja nie jestem od tego, żeby sądzić ich. Stało się, trudno. Być może, że te osoby w szkole, nie wiadomo, tak, bo przecież w szkole też służby mundurowe i być może, że te osoby były na moich kursach lub się z nimi znam. To też jakby mówię, zostawiam to, nie chcę tego jakby wracać, szukać i tak dalej, dociekać, dlatego że, mówię, te osoby jakby może poniosą jakoś przez własne sumienie poniosą własną karę. Natomiast, cóż, tak się stało, bo mama jakby za 3 miesiące ze względu na to umarła na serce, i jakby w tym momencie zostaliśmy siostrą sami, tak. Dużą winę oczywiście też ponosi moja rodzina, która była dobrze usytuowana, naprawdę dobrze usytuowana. Śmiało mogła nas zabrać do swoich domów, nie zabrała. Z jakich powodów? Również mógłbym się tylko domyślać.
bo nigdy z nim na ten temat nie rozmawiałem, ale wujek był w wojsku, też odpowiadał za pewny, no dzisiaj bym to powiedział, że jakby troszeczkę taką miał rolę jak Służba Ochrony Państwa, tak? Czyli jeżeli przyjeżdżał Fidel Castro na przykład, tak? Czy wreszcie Fidel Castro, to on organizował cały jego pobyt, odpowiadał za, może nie za bezpieczeństwo, ale jakby jednym był z tych, którzy byli za to odpowiedzialni. Taki SOP wojskowy dawny, tak? Więc być może, że obawiał się, że straci robotę, jak to się wyjdzie na jaw i tak dalej. Pozostali byli na placówkach dyplomatycznych też lub mieli bardzo wysokie funkcje gdzieś w jakimś naszym społeczeństwie, więc być może się obawiali. Nie wiem, czemu nie pomogli, też zostawiam to im, nie kontaktuję się z rodziną od tej pory, więc nie wiem, jedyną osobą, która mi pomogła i dzięki temu nie spędziliśmy w tej izbie dziecka całego życia, czyli do 18 roku życia tam, to była ciotka, czyli to była siostra mojego taty. Ale też to był przypadek, ponieważ moja siostra w tej izbie dziecka za dobre zachowanie dostała możliwość sprzątania w kancelarii, w sekretariacie. Zobaczyła telefon i próbował zadzwonić do ciotki, ale ją nakryli. Rozpakała się, powiedziała o co chodzi, że my tu jesteśmy przez przypadek i tak dalej. Oczywiście nikt nie chciał w to wierzyć, bo jednak to jest miejsce, w którym przebywają zupełnie, i ja potwierdzam, że oprócz nas to raczej nie było takich ludzi normalnych, w sensie nieprzestępców, tak? Czy z rodzin patologicznych. Rzeczywiście byliśmy z przypadku tam. Natomiast, co chcę powiedzieć, no pozwolili jednak, żeby podała ten numer telefonu i że oni sami zadzwonią. I w tym momencie jakby ciocia mówi o rany boskie, my nawet nie wiemy, gdzie oni są. Tak? No i skutkowało to tym, że moja siostra została po jakimś czasie przeniesiona do domu dziecka, a ja jeszcze byłem tam jakiś czas i potem do pogotowia opiekuńczego i dopiero do domu dziecka, tak? Powiem tak, że tak wspominaliśmy, że to były te czasy frajerów, giet ludzi, bardzo, bardzo no takie naszpikowane brutalnością. Jeżeli chodzi o dom dziecka, mogę dam parę tylko przykładów dać, takich, że w momencie, kiedy mieliśmy jakieś takie pozaszkolne jeszcze formy gdzieś spędzania czasu, był nauczyciel, no to był milicjant, milimetr go nazwaliśmy, bo miał ponad 2 metry. No i dopuszczał do takiej sytuacji, że chłopak, który buntował się, czyli frajer, buntował się, nie chciał wykonywać jakichś tam rozkazów i tak dalej, to go złapali, wytatuowali mu na czole napis głupi na żywca, po czym podpalili mu głowę. A niestety, czyli ten wychowawca w ogóle nie reagował na to. Tamten wszystko śmierdziało, już miał całą tu prawie twarz poparzoną, dopiero wtedy reakcja była. Dziewczyna, która się nie chciała oddać, obcięli jej piersi, rzucili ją do lasu. Ja powiem tak, że też miałem pewne zadanie do wykonania, którego nie wykonałem. Za to odpokutowałem też, trochę musiałem skłamać, że szkłami tam wpadły do oka, że i tak dalej, butelka rozbita, ale tak na dobrą sprawę jak chcieli. Moja siostra chciała mnie zabezpieczyć i dała do mojego pokoju takiego chłopaka z ZSMP, czyli to Związek Socjalistyczny Młodzieży Polskiej dawniej. Dała mi tego chłopaka, żeby pilnował mnie, żeby mnie nie wytatuowali, żeby nie zrobił jakichś głupot, żeby nie namówili na jakieś rzeczy i tak dalej. I gdyby tak się miało dziać, to od razu miał siostrze o tym powiedzieć. Tylko że problem w tym, że ten chłopak podobno kapował, tak, czyli przez tę informację przekazywał innym, czyli kapował na wszystkich. Tak, na tych ludzi, przekazywał do obsługi. Tak, oczywiście do obsługi. Tak, więc w związku z tym ta starszyzna, bo tam dom dziecka już nie było, że git ludzie i tak dalej, frajerzy, tylko już była ta starszyzna, a reszta to już była po prostu, musieli być wykonawcami, żołnierzami jakby. No dali mi do zadania, mówię, mamy dla ciebie zadanie do wykonania. Ja mówię, jakie? No nie mówię, że masz zabić swojego sublokatora. Ja mówię, słucham. No, normalnie masz zabić. Ja mówię, jak? No i pokazali nóż, jak, gdzie zabijać, w serce jak go dźgnąć. Ja mówię, że tego nie zrobię. Nie ma takiej opcji. No i kazali mi tam za pół godziny być w lesie. Dobra, las był niedaleko, poszedłem, a oni się mi tylko zapytali, czy zrobię, czy nie. Ja powiedziałem, że nie. No ja odpokutowałem tym, że mam strzywane oko, tak, i tak dalej. Także tak to wygląda. Co ci zrobili z tym okiem? Dźgnęli mnie nożem, tak. No i tyle. Myśleli zapewne, myślę, że byli pewni, że już po prostu tam zostanę, tak. Natomiast ja się potwornie to krwawiło.
złapałem się za to oko, to dzisiaj pamiętam tę historię moją, jakoś przyczłapałem się do tego domu dziecka, bo był niedaleko, panika, co ci się stało i tak dalej, to oko całe, wszystko czerwone, odciągali mi tą rękę, żebym pokazał i na szczęście to mi uratowało, że ja byłem w takim szoku, że tej ręki nie byli w stanie oderwać, żeby zobaczyć, co się w tym oku stało. I dzięki temu właśnie to oko nie wylało więcej. Szybka operacja na Bielanach w szpitalu, szybka operacja, bez żadnego badania, bez niczego. 2 tygodnie w śpiące byłem, nie mogłem się obudzić. Znaczy obudziłem się gdzieś tam, ja pamiętam, obudziłem się pomiędzy, nie wiem po jakim tam czasie. Wydawało mi się, że coś jeszcze mnie tu zakuło i poszedłem dalej spać, a to był po prostu plaster i tak dalej po zastrzyku, tak? Więc potem się okazało, że no nie widzę w ogóle na to oko i bardzo długo nie widziałem. Długo mnie leczyli, natomiast potem okazało się, że coraz lepiej, no i oko uratowali. Nie? To taka była sytuacja. A jeszcze powiem tak, bo świat jest dosyć mały, że udzielałem się bardzo w harcerstwie, tak? Także byłem komendantem szczepu w Warszawie, od bardzo dużej szkoły, byłem zastępcą komendanta Chówca, Warszawa-Praga Północ kiedyś. Wyjeżdżałem na obozy, organizowałem różne obozy specjalistyczne w tamtych latach. Były drużyny pożarnicza, komandosów, tak, ratownicza, łączności. Domyślam się, w której byłeś. Te drużyny nie były tak, że tylko z nazwy. Jeżeli była drużyna na przykład pożarnicza, to jeździła normalnie na akcje ze strażakami, oczywiście obserwowali z daleka, uczyli się straży pożarnej. Jeżeli była łączności, to na Brudnowskiej w Warszawie była jednostka łączności, więc tam się uczyli, wszystko załatwiałem. A jak byli komandosi, to robili taktykę, wszystko i tak dalej, tak. Z czego to wynikało? Dlatego, że ja ćwicząc ten koreański system, północno-koreański system Kyokusul, tak, militarny, to był tajny system, który był tylko dany do 3 krajów. Zaraz dojdziemy do Kyokusulu. Okej, to może skończę tutaj, dobra. Czyli z tymi harcerzami skończę i powiem tak, że była taka historia, że jestem na obozie z harcerzami, siedzę przy ognisku i podchodzi kilka osób, ja patrzę, a to jedna z tych osób to jest ten szef, który kazał mi właśnie zabić sublokatora. Wiele lat po, nie? Ja mówię, rany boskie, kurczę, jaki świat ten mały, nie? Usiadł i mówi tak do mnie, pamiętasz nas? Ja mówię, tak, pamiętam. A pamiętasz, że nie wykonałeś rozkazu? Ja mówię, pamiętam. Ja wiem, ale tak sobie myślę, chyba mnie tu nie zabiją przy harcerzach przecież teraz, nie? I sobie tak szybko tą odpowiedź przygotowałem. Mówię, tak, ale przecież ja miałem wtedy 12 lat, to ja po prostu byłem za młody, żeby rozumieć to wszystko. No tak, ale mamy dług wdzięczności wobec Ciebie, tak patrzę na nie, no bo nas nie wydałeś. Ta lojalność w tamtych czasach była ponad wszystko, tak? Zresztą nadal powinna być ważna w naszym życiu też, nie? Ale nie w tym kontekście oczywiście, tak? Co ja mówię. I za chwilę wyjął kartkę, napisał tam numer telefonu i mówi do mnie, no jakbyś w związku z tym, że nas nie wydałeś, jakbyś potrzebował jakiejś pomocy, trzeba było kogoś tam usunąć, spalić coś i tak dalej, to masz tutaj, zadzwoń raz, możemy to zrobić. No, oczywiście tą kartkę za chwilę spaliłem w tym ognisku i tyle, żeby nie kusiła. Także ci ludzie ogólnie rzecz biorąc z tamtych czasów, no, zajmują się tym, co zajmują, tak, raczej, no. Prawdopodobnie już nie żyją, bo to raczej Pewnie tak, chociaż bezpieczny. chociaż słuchaj, jeżeli chodzi o tych milicjantów, jeżeli byli młodzi, to jeszcze żyją. Milicjanci tak, ale bardziej mówię o tym. Czyli tak, no tak. Ja mam dzisiaj 60, teraz zacząłem 5 lat, więc powiedzmy, że jeżeli oni byli starsi ode mnie, gdzieś tam 10, nie, chociaż kto wie. No, niebezpieczny zawód. Dzisiaj średnia się trochę wydłużyła, więc... Rozumiem, że zainteresowanie sportami walki wzięło się stąd. Właśnie, o to chodzi, żeby takich sytuacji nie było, że ktoś mnie zmusza, ktoś mnie tam powiedzmy popycha, czy chce mnie pobić i tak dalej. W związku z tym poszedłem właśnie najpierw na zapasy ogólnie, to jeszcze tam jakby wcześniej, ale tak naprawdę na samoobronę, czyli na karate, żeby na sekcję karate poszedłem po to, żeby nauczyć się jednak bić i nie pozwalać sobie na to, żeby ktoś mnie już tam potrząsał. To bardzo trudne, nie? Bo jeżeli żyjesz w permanentnym stresie, w strachu i w takich zasadach, gdzie nie ma w zasadzie zasad, czyli są wszyscy przeciwko tobie, masz całą grupę, to jak mówi przysłowie Herkules, dupa, kiedy ludzi kupa. Tak jest. Ciężko jest Herkules kontra Plures. Tak, dokładnie. Ciężko cokolwiek zrobić. Mhm.
Czy miałeś okazję z tego korzystać, będąc jeszcze w tych środowiskach, w sensie w domu dziecka albo w tym pogotowiu opiekuńczym? W domu dziecka nie i raczej bym nie próbował, dlatego że no właśnie, widzisz, była taka sytuacja w pogotowiu opiekuńczym, że ja byłem git człowiekiem, czyli po izbie dziecka, czyli do pogotowia opiekuńczego trafiłem jako git człowiek, więc miałem dobrze. I Nie biłem, od razu mówię, nie biłem żadnych frajerów, nie wyżywałem się i tak dalej, ale byłem git człowiekiem. Była taka sytuacja, że szedłem korytarzem i ktoś z kaczyka strzelił w tyłek jakiemuś frajerowi. To nie ja oczywiście, ale szedłem tu korytarzem. No i ten mnie zobaczył i powiedział do wychowawcy, że to ja. No i wychowawca mówi, podaj mu rękę, przeproś go za to i tak dalej. Ja powiedziałem, że to nie ja, więc nie będę mu go przepraszał. Chodzi o co? Ja nie mogłem podać mu tej ręki, gdybym chciał, bo jak mu podam rękę frajerowi, to sam się stanę frajerem, tak? Ale wychowawca wtedy mnie nastraszył, że wracam do izby dziecka i tak dalej. Nie? No to był, powiem, izba dziecka, więzienie, no naprawdę na wiarę, mogę tylko powiedzieć, że żeby wierzyć mi, to były ciężkie czasy, nie? Bardzo ciężkie czasy tam. I teraz sytuacja, w której rozejrzałem się, zobaczyłem, że nikogo nie ma. No i przecież frajerowi nikt nie uwierzył, że go podałem mu rękę. No to podałem mu tą rękę, ale ta osoba, która strzeliła z tego haczyka, nie? Tym haczykiem, to niestety, ale oglądała to, gdzieś się schowała i widziała. I jak ja już wróciłem do swojego pokoju, to wszystko już było porozwalane. 3 miesiące miałem ciężki los, nikt mi tak specjalnie nie bił, ale no nie było to miłe. I po 3 miesiącach stwierdzili, że nie, ja jestem z izby dziecka, trzeba mnie naprawić. No i właśnie byłem naprawiany przez 15 minut, bity po, jak to mówią, mordzie, na full. Pamiętam, że ktoś krzyknął stop, ktoś się spóźnił, jeszcze mi walnął porządnie, padłem na ziemię. Cały zakrwawiony, w tym momencie wszedł wychowawca. Co tu się dzieje? Powiedziałem, że się przewróciłem przez przypadek na próg i sobie całą twarz, wszystko nos rozwaliłem. 16 i razy. Tak jest. No ale byłem git człowiekiem z powrotem, tak? Także i jednak idąc na karate, myślałem o tym, żeby właśnie, może nie tyle zemścić się, tak? Bo takich myśleń nie miałem, ale nie dać sobie, jak to mówią, kaszę dmuchać, nie? Natomiast szczerze, po paru miesiącach ćwiczenia kompletnie zmieniłem zdanie. Kompletnie. Raczej samoobrona była, już na pewno wyszły mi wszelkie jakby takie momenty mszczenia się, czy myślenia o tym, że no tak, jak mnie tylko ktoś dotknie palcem, to ja go zaraz zabiję, tak? No w kioksu taka zasada była, nie? Że jeżeli dotkniesz palcem, ktoś się dotknie, to ty go uderz, jak ktoś się uderzy, ktoś się powiedzmy uderzy, to połam mu rękę, jak ktoś ci połamie rękę, to ty go zabij. Taka zasada była militarna w kioksu. No ale tu mówię, w karate, chociaż, bo to był karate Kyokushin, więc był bardzo mocny, to był naprawdę fantastyczny styl walki, bardzo mocny i jednak po wielu tam jakichś tych treningach stwierdziłem, że to jest po prostu fajnie tak trenować, tak, jakby trenować z innymi, ale już ta zemsta jakby zeszła na dalszy Czyli drogę. generalnie nie musiałeś tego gdzieś w życiu stosować. Nie było takiego. Nie musiałem, ale stosowałem, bo były takie sytuacje, na przykład w szkole cyrkowej, ponieważ szkołę cyrkową skończyłem, to była taka sytuacja, że szedłem na brudnie i 3 chłopaków szło i jeden z nich mnie uderzył w bark. Ja mówię, ty uważaj, co robisz, nie? On się odwrócił, on do mnie wyskoczył, przyjął pozycję walki, ja zobaczyłem, że już coś umie. No i w tym momencie bardzo szybko wykonałem kopnięcie okrężne, ponieważ byłem super rozciągnięty, szpagaty wszystkie robiłem bez stawania, zdłużne i poprzeczne bez stawania. W związku z tym kopnąłem bardzo szybko go okrężnym kopnięciem na twarz, padł i tamtych 2 się wycofało i odeszli. Ale ta historia tu się nie kończy, ponieważ mój kolega ze szkoły cyrkowej, który mieszkał na Brudnie, miał z nimi też do czynienia. Tylko tyle, że chcieli od niego 5 zł. On powiedział, że nie ma i go walnęli niestety w szczękę, właśnie też jakby z tego samego kopnięcia i jemu szczęka wypadła, miał na drutach szczękę. Tak? I przez 3 miesiące w szkole cyrkowej wszystko nie mógł wiele rzeczy w ogóle robić i tak dalej. Więc nawet szukaliśmy ich na tym Brudnie, czy się gdzieś tam pojawią, ale się już nie pojawili. No także gdzieś tam się widocznie może byli przejazdem, nie wiem, ale bo to był bardzo krótki okres czasu. I to byli ci sami, bo oczywiście ich charakteryzował ubranie, wygląd i to byli ci sami, którzy mnie zaatakowali. Natomiast takich sytuacji, żeby pomijam jakieś takie sytuacje normalne, bo jeżeli byliśmy na obozie gdzieś tam w Cetniewie z karate, no tak, chodziliśmy gdzieś coś zjeść, na dyskotekę jakąś i tak dalej, no to też po to nas wysyłali, żebyśmy się trochę pobili i tej praktyki załapali, więc pomijam takie rzeczy.
Dobrze, czyli tak. Może jeszcze jedną rzecz opowiem, bo mi się przypomniała, a potem zapomnę. No miałem sytuację, ale nie biłem się, tak? Ale miałem taką sytuację, że idę ulicą, ponieważ jestem z Warszawy, pochodzę z Warszawy, Pragi, czy Praga Północ, tak, Stalowa i tak dalej, Szwedzka, to są te tereny moje, więc do dzisiaj są dosyć takie, że nie za bardzo te tereny, że ludzie lubią chodzić tam, chociaż się już dużo zmieniło. No, dużo się Więc powiem tak, że idąc ulicą, patrzę, a tu mi się kłaniają ludzie. Cześć, no witam i tak dalej, ale nie za bardzo ich kojarzyłem, skąd ich znam. No potem się okazało, o co tu chodzi. Otóż mój kolega, który chodził do mnie na sekcję, tak? Przyjaźniliśmy się i chodził do mnie na sekcję, ćwiczył karate, więc poopowiadał ludziom, że ja mam czarne pasy i tak dalej, mistrzem jestem jakimś właśnie w karate. No i efekt był taki, że wszyscy się mi kłaniali. Dobrze, że nikt nie chciał się jakby sprawdzić tego. Mój kolega był bardzo dobry. On w ogóle był potem w ochronie Gierka, tak? Potem nie wiem, co się w ogóle z nim stało. To były czasy Był bardzo, on na przykład brutalne. dotąd uderzał w ścianę, to wszystko, te kości były ogromne. Też oczywiście w karate rozbijaliśmy różne tam przedmioty i tak dalej, to normalka była. Natomiast on to miał tak potężne kości i walił w ścianę wszystko tam, jak wariat dosłownie. To był taki, no powiedziałbym, że lokalny, nie bandyta, ale rozrabiaka. Czyli tam butelki rozbite, knajpy codziennie, bijatyka, to była normalka dla niego. A myślę, Nie że dlatego był w ochronie Gierka, się pewnie dostał. że to były też takie czasy. Pojawił się film Wejście Smoka, No. ludzie się zachwycili Bruce'em Lee i wydawało się, że karate, ludzie tego nie rozróżniali, że tam jest kung fu tak naprawdę, nie karate. Tak jest, tak. Że karate to są jakieś nadzwyczajne, magiczne umiejętności, które pozwalają sobie poradzić z nieograniczoną ilością przeciwników, tak na dobrą sprawę. Dzisiaj na to inaczej patrzymy, tak? Oglądając już filmy z Bruce'em Lee, tak? Bruce Lee w środku i tylko kopanie i jeden podchodził i odchodził. Jeden podchodził i nikt nie zaatakowali go nagle, tak? Na tym filmie. Wszyscy naraz. No dokładnie tak. Ale czy możesz coś powiedzieć o tamtym środowisku, o duchu tamtych czasów, tego prekursorstwa karate? Znaczy, ogólnie rzecz biorąc, filmy z Bruce'em Lee niesamowicie przyczyniły się, tak? Do tego, aby właśnie taka sztuka walki się rozwinęła. Na sekcjach było dosłownie 100 osób, nawet i 200 osób było. Kałuże, bo ja nawet dzisiaj to chyba nie do pomyślenia, żeby szkoła wynajęła na przykład na taką sekcję salę, bo przy każdym była kałuża. Tak jak ćwiczył. Więc wątpię, żeby jakakolwiek szkoła by dzisiaj się zdecydowała na takie... Potu czy krwi? Nie, na taką dewastację podłogi i tak dalej. Wiesz, jeżeli cała podłoga jest mokra. Poza tym ćwiczyło się troszeczkę inaczej. Nie wiem, znaczy ja nie ćwiczę teraz karate, ale parę osób znam z Kyokushinu, z różnych miast nawet, którzy mają czarne pasy, kilka tam danów. Dla mnie to było tak, żebyśmy wychodzili na zewnątrz, ćwiczyliśmy te 1,5 godziny czy godzinę na wysakach gdzieś w śniegu, w lodzie i tak dalej. Potem przychodziliśmy na salę i na przykład robiliśmy tam, nie wiem, 200, 300, 1000 kopnięć prostą nogą w przód, tak, na ekagę. I to były normalne treningi, były bardzo mocne. Były też inne sekcje, czyli inne style, jak Shotokan, tak, który, zresztą Kyokushin, Shotokan do 2 przeciwników, nie? Wiecznie jakby chcieli konfrontować się. Szczerze powiem, że niby Kyokushin zawsze lepszy, ale była taka sytuacja w Warszawie, że chłopak z Shotokanu tak pobił mocno chłopaka, który miał o wiele wyższy pas z Kyokushinu, że wtedy każdy się zastanowił, no może ten Shotokan nie jest taki zły, tak? Sam osobiście znałem też mistrza świata w Shotokanie, dlatego że razem trenowaliśmy, razem byliśmy na obozie właśnie w Setniewie, w Ośrodku Przygotowania Olimpijskich i tak dalej. Więc uważam, że ja w każdym stylu część osób jest bardzo dobra, choć styl jest może gorszy, w sensie jakiejś tam opinii ludzkiej, że na przykład, tak, ale oni zatrzymują rękę przed twarzą, nigdy nie mieli kontaktu. No tak, ale znajdą się osoby, które bardzo dobrze walczą na ulicy i poradzą sobie z tymi, którzy mają ten styl taki jakby mocniejszy, prawda? Także nie miałem takich sytuacji, na szczęście może, powiedzmy sobie szczerze, że po takim życiu to, że nie musiałem walczyć na ulicy i co chwila zmagać się z jakimiś niebezpieczeństwami, to jest dobry los szczęścia, tak? Dobrze, a jak się zaczęła przygoda twojej znajomości z Leszkiem Drewniakiem świętej pamięci pułkownikiem? Leszkiem, no tak jest. Z Leszkiem Drewniakiem ćwiczyliśmy parę lat razem. Leszek Drewniak oczywiście jest z Warszawy. Bo on chyba Shotokan właśnie. Badoryu.
Wadoriu. To jest bardzo podobny system do Shotokanu. Być może zaczynał w Shotokanie, tak? Ale ogólnie Wadoriu. I bardzo to był facet, który nie oszczędzał się na treningach. Czyli jak trenował, to mocno trenował, tak? Zresztą jak my wszyscy, powiem szczerze. Bo ja nie pamiętam, żeby ktoś idąc na treningi popsuł się gdzieś, nie wiem, na boku stał, nie chciał trenować i tak dalej. Nie, no wszyscy mocno trenowaliśmy i w związku z tym to był taki ogólnie wtedy styl życia, jeżeli chodzi o trenowanie karate. Leszek ćwiczył z nami. Przedtem, jak ćwiczył Wadoriu, myśmy się nie znali, ale poznaliśmy się w momencie, kiedy do Polski właśnie trafił Kyosu, tak? I trafił, ponieważ był to prezent od Kim Il-sena, czyli twórcy Korei Północnej, dla 3 krajów. Tylko dla 3 krajów tutaj w Europie. Czyli to była Polska, to był DDR, czyli Niemiecka Republika Demokratyczna oraz Węgry. Na Węgrzech to był Kyosul, w Republice Demokratycznej Niemiec to był Gioksul, się nazywał. Czechy nie? Słucham? Czechy nie? Jeszcze raz? Czy w Czechach nie było? W Czechach nie było. Nie było. Okay. I teraz tak. Na czym raptem przyjeżdża dyrektor techniczny, generalny techniczny z KLD, czyli z Korei Północnej, który odpowiada za ten system do Polski i on ma 10 dana. Tak? No i mieliśmy możliwość, czyli ja miałem możliwość cały czas ćwiczyć pod okiem tej osoby. I właśnie, jak to się stało? Bo I Leszek we fragmentach tak samo. Bo Kyosul był systemem wojskowym. On nie był przeznaczony dla cywilów. Ty w wojsku nie byłeś. Jak to się stało? W wojsku nie byłem, ale wojsko szkoliłem w latach 70. Tak bym to powiedział w skrócie. W związku właśnie z tym systemem militarnym Kyosu, tak? Dlatego, że niewiele osób jest takich, którzy posiadają taką książkę, którą ja posiadam. I ja z moim kolegą, który tutaj jest też w Kielcach, jeździliśmy po jednostkach wojskowych i przekazywaliśmy tę wiedzę właśnie tych jednostek. A tych jednostek specjalnych za bardzo dużo nie było wtedy w Polsce, tak? Bo to raptem były 3 dziwnów. Zresztą, jeżeli chodzi o dziwnów, to powiem taką historię, że w związku z tym wujkiem moim, tak? Że wszelkie wakacje spędzałem w jednostce tej wojskowej, ponieważ ten wujek był wojskowym, tak? Jakąś tam rangą wysoką i dziwnów to była jednostka specjalna dawniej, więc na takiej zasadzie... Czyli całkiem się nie odciął. Od ciebie. W sensie musiał inaczej jakby, tak, wysyłał mnie na te kolonie wojskowe, tak, czyli tutaj tak, natomiast no, w pewnym sensie był moim prawnym opiekunem, więc musiał się opiekować. Powiem ci, że Dziwnów ma taką opinię, że tak się zastanawiam, co było lepsze, to pogotowie opiekuńcze, czy wakacje w Dziwnowie, bo to nie brzmi też zachęcająco. Słuchaj, powiem tak, jednak to byłem dzieckiem, tak? Więc trenowałem tam. To były takie właśnie może szkoła przetrwania i tak dalej, tak? No, można tak porównać, tak? Ewentualnie to. Powiem tak, moja historia taka, która się łączy, to nie byłem raz tylko przez Dziwnowie, tylko parę lat, ale powiem, że moja historia łączy się najbardziej z tym, że byłem dyżurnym na stołówce i jedna dziewczyna miała brudne ręce, ja mówię, ty nie przejdziesz i trzymuję ręce. I miałem opartą rękę o futrynę, ona mi popchnęła tą rękę i tam był jakiś gwóźdź i sobie przeciąłem tą rękę. Szybko ją zdezynfekowałem, myłem wodą i tak dalej, ale wieczorem już miałem 40 stopni gorączki. Więc poszedłem do pielęgniarki w piżamie i pokazałem mi to, mówię, ranne boskie dziecko, no dzisiaj mam tu zresztą ślad, czemu wcześniej przyszedłeś z tym? Ale przemyła, opatrzyła, wszystko było okej. Ale rano, kiedy poszedłem, bo była olimpiada akurat, wtedy wojskowa, musieliśmy w niej uczestniczyć, byłem w krótkiej koszulce i okazało się, że mam linię, która już tutaj doszła. Nie? No i tam kolega mówi, ty, to chyba jest zakażenie. Idź do tej pielęgniarki, pokaż jej to. Jak jej to pokazałem, to ona zemdlała. Tak? No bo przecież ona mnie opatrywała. Ale byłem w piżamie i ona nie zobaczyła, czy coś tam, nie spodziewała się tego. No i cóż, no i okazało się szybko do szpitala wojskowego i słyszę tam tylko, że no to co, ucinamy rękę, nie? No nie ma szans już na ten. No ja już cały blady, na szczęście surowica, wzdłuż ręki, w pośladki, bardzo bolesne zastrzyki, no i uratowali tą rękę, więc Dziwnów bardziej wspominam, bardziej to było ekstremalne niż te wszystkie ćwiczenia i tak dalej. No dobra, to teraz powiedz tak szczerze, czy wujek z Dziwnowa miał coś wspólnego z tym, że uczyłeś się systemu północno-koreańskiego? Nie, tylko tyle, może tylko tyle, że mi pozwolił na to,
żebym jakby to karate, żebym zaczął, nie? Tak, karate. Karate. Czy rozumiem, że do Kyokusulu... Zapasy wcześniej, 2 lata na Legii zapasy. Że do Kyokusulu zostałeś wybrany, ponieważ Nie, on potrzebowali ludzi, nie miał którzy żadnego, nie, żadnej styczności, nie. Ale teraz nie o wujka pytam, tylko Kyokusulu zaczęto cię uczyć dlatego, że było mało osób, rozumiem, w wojsku, które miały umiejętności pozwalające na zrobienie z nich instruktora Kyokusulu. Bo domyślam się, że trzeba było mieć już kopać. System koreański, więc jednak pewnie dużo kopnięć, tak? Bardzo dynamiczny. No właśnie. Bardzo. Jeżeli w Kyokushinie kopaliśmy mocno i szybko, to kilka razy szybciej w Kyokusulu. To tak było. Kilka razy szybciej. Jakaś Teoretycznie, inna jak technika robiliśmy tych kopnięć zdjęcia, była? to nawet jeśli ustawialiśmy czas, nawet mam parę zdjęć już takich, ustawialiśmy czas, powiedzmy migawki, żeby jak najkrótszy, to i tak nie uchwytywało nogi. Tylko zamazana noga była. A Czyli skąd to się brało, że takie szybkie kopnięcia? Inna technika, Taki mają inne system. metody? mają taki system szkolenia. Czyli co, inne metody treningowe? Musi być inna ta metodologia zupełnie inna, nawet rozciąganie inne. Dzisiaj tą metodę znamy jako PNF, tak? Czyli takie rozciąganie rehabilitacyjne i tak dalej. Czyli jakby bez, jakby to powiedział, bezkontuzjogenne, tak? Nie kontuzjogenne. Rozciąganie odprężone. Tak, czasami się weźmy sobie porównajmy na przykład rozciąganie, gdzie też robiliśmy szpagaty w Kyokushinie, ale jak one wyglądały, też mam jakieś tam zdjęcia, gdzieś tam znalazłem na klatkach. Jeden bierze jedną nogę, drugi drugą, trzeci cię trzyma z tyłu, tak, za tułów i ci rozciągają na chama te nogi. Ewentualnie siadanie jak masz rozkład, siadanie na twoich udach i popychanie, czy motylki, popychanie i tak dalej. Czy machanie nogami jakby na siłę. Ale to powodowało na pewno mikrourazy, które skutkowały w późniejszym okresie już jak jesteś dorosły. Nie wiesz dlaczego, ale na przykład masz coś tam jakieś naderwane i tak dalej, bo to są mikrourazy, które one się sumowały gdzieś tam i tak dalej. Natomiast w koreańskim systemie tego nie było. Dlatego, że ten system tego PNF-u polegał na tym, że jakby izometryczny trening, czyli my robiliśmy rozskok, napinaliśmy mięśnie przez odpowiedni czas, potem poszerzaliśmy znowu ten rozskok, napinaliśmy mięśnie, znowu jeszcze rozszerzaliśmy i w ten sposób też się dochodziło do fantastycznych wyników. No tak, bo mięsień zmęczony zaczynał puszczać, tak? Nie był w stanie blokować. Robiliśmy to na luzie. Teraz tak. Jaka jest różnica między, powiedzmy, karate, które wtedy było, tak, które było bardzo rozwinięte i na pewno w jednostkach było karate, byli ludzie, którzy ćwiczyli i tak dalej. Natomiast, i to bardzo dobrze ćwiczyli, natomiast czym się różniło? Że ten żołnierz, czy ta osoba, która ćwiczyła karate, potrzebowała rozgrzewki do takich szybkich kopnięć. W Kyokusulu nie ma rozgrzewki. W Kyokusulu jest mózg, który rozgrzewa. Czyli ja muszę być w każdej chwili od razu gotowy na walkę. Jak się to osiąga? Jak? Jak się to osiąga? Jak się osiąga? Od razu gotowym. No, moja siostra do mnie mówi tak, dla normalnych ludzi jest to zdziwienie, tak? No, dam przykład mojej siostry. Jest gdzieś tam, przyjechałem do siostry w nocy, siostra mówi, nie, rano siostra mówi, dlaczego nie dajesz spać nam, nie? Ja mówię, no jak nie daję? No kurde, 2 godziny machałeś tymi nogami, wszędzie po całym pokoju latałeś i nie dałeś tam spać. Ja mówię, kiedy? Nawet nie pamiętam. Obudziłem się, robiłem trening, tylko ja go nie pamiętam, jak lunatyk. Chodzi o to, że całym tym naszym ciałem zawiaduje mózg. I oni tak twierdzą, czyli wszystko jest z mózgu. Nie ma czasu na to, przepraszam, do agresora, poczekaj, ja się trochę tam biodra rozruszam, dopiero będziemy mogli walczyć, tylko walczysz od razu. I dochodzimy do tego poprzez jakby odpowiednie treningi, właśnie takie, które były w tym Kyokusulu. Zobacz na egzaminy. Powiedzmy, że u Andrzeja Drewniaka zdawałem egzaminy i tak dalej, no to na czym to polegało? Szedł między Żydami, sprawdzał wszystko i tak dalej. A ludzi 100 albo 200. Nie? I tak samo dzisiaj się dzieje to w innych systemach walki, czy w Krav Madze i tak dalej. Jest ileś tych ludzi i patrzy się na grupę. Tam nie ma takiej możliwości. Tam zdaje się indywidualnie. Tam 2 osoby tego zdają. Teraz jak to wygląda? Na moim przypadku kartka jest zestaw pytań jakiś, bierzesz, losujesz zestaw, masz dosłownie 30 sekund na zapoznanie szybko z tą zawartością, oddajesz to i masz wszystko zrobić i nie możesz niczego zapomnieć i masz to zrobić najszybciej jak się da, tak? Więc w związku z tym takie przygotowanie już jakby umysłowe do tego, żeby zapamiętać, możemy porównać dzisiaj do, nie wiem, antyterrorystów, do jednostek specjalnych. Wpadasz do pomieszczenia, masz 3 sekundy, wypadasz, zapamiętaj 15 szczegółów. I to już było te 40 lat temu w Kyokusulu, tak? Więc ćwicząc w ten sposób, poza tym jeszcze inne ćwiczenie dam,
rozbijanie. No w karate, jak jeszcze tam w Kyokushinie, rozbijałem 10 dachówek kantem dłoni. Robiliśmy, jeszcze przy Kondradowicz był i tak dalej, więc robiliśmy wspólne tam pokazy, 10 dachówek i wychodzę ja, to była śmieszna sytuacja, a ludzie wszyscy się odsuwają, bo ja byłem bardzo szczupły, 57 kilo tylko ważyłem, tak? Podniosłem rękę, a wszyscy odeszli, bo myśleli, że porozwalam te dachówki. A trzask, oczywiście ładnie to rozbiłem. Mój kolega Jerzy Kret rozbijał głową tyle, ile mu się zmieściło w rękach, na stojąco 8 dachówek głową rozbijał. I to w karate normalnie poprzez tylko ćwiczenie i trenowanie. Ale zmieniło się to w kioksu. Zmieniło się w kioksu tym, że ta ręka musiała być utwardzona do takiego stopnia, żebyś nie musiał się przygotowywać raz, dwa, jakiś oddech i tak dalej i dopiero rozbijanie, tylko od razu rozbito. Tak? Bo dlaczego my się przygotowujemy tym oddechem? Po to, żeby nie złamać ręki. Żeby ta ręka nie została połamana, żeby zrobić to zdecydowanie. Ale w kioksu tego nie ma. W kioksu jest inne ćwiczenia. Bierzesz puszkę, od jakiś tam, nie wiem, groszki czy coś tam, dziurawisz to gwoździem dużym. Z jednej strony są zadry, które wychodzi, tak, ten gwóźdź oczywiście wyjmujesz, bierzesz puszkę do ręki, tą gładką częścią, z zadrami na zewnątrz i uderzasz tą puszkę cały czas i to był nasz trening. Aż się będzie lało, będzie krew, będzie to po prostu się paprało, ale i tak cały czas to masz uderzać. I non stop. Potem myśmy się nie zastanawiali w ogóle, czy mnie to zaboli, czy nie. Po prostu uderzaliśmy. Zresztą była też śmieszna sytuacja, pamiętam, w Krav Madze z moim kolegą Językiem. Mieliśmy tutaj takie seminarium w Ostrowcu Świętokrzyskim i trener mówi, że słuchajcie, tutaj będziemy mieli taki CQB tam i tak dalej. No, a my tu kurde z kolegą i tam low kicki z całej siły i gdzieś tam drzwiami się uderzamy i tak dalej. To a mówi, co wy kurde wariaci, czy co? No ale my jesteśmy, bo kolega też po kioksul, a my jesteśmy tak przyzwyczajeni. No to było dla niego zdziwienie, że tacy ludzie są. No byliśmy tak wychowani, tak jakby wyćwiczeni, nie? Czyli w porównaniu do karate zmieniła się ta warstwa mentalna, zupełnie inna, Zdecydowanie. zmieniło się rozciąganie, techniki były podobne, tak? Mhm. Tutaj bym też powiedział troszeczkę inaczej. Wszystko to, co zostaje z technikami typu kopnięcia, to oczywiście nikt więcej nie wymyślił jakichś dziwnych kopnięć innych, tak, jakichś, nie wiem, sterowanych i tak dalej, więc techniki zawsze zostają te same. Natomiast co się zmieniło? W Kyokusul były techniki militarne na zasadzie Krav Magi, tylko że oczywiście Kyokusul był o wiele wcześniej, już miał niesamowitą bazę jakby zbudowaną, i było kilku na jednego i były różne narzędzia, nóż, broń i tak dalej. Czyli jakby Krav Maga nie była pierwsza na pewno, jeżeli chodzi o te rzeczy. Było tak postawione, żeby całkowicie zdominować przeciwników, czyli nie ma mowy o jakichśkolwiek negocjacjach. Jeżeli już startujesz do walki, to masz kompletnie pokonać ich przeciwników. Tak? Nie musisz się zastanawiać nad własnym życiem. Powiem jeszcze taką zasadę jedną, którą nam mówili w Kyokusul, czyli podoficer, osoba, która chciała zostać podoficerem w północno-koreańskiej armii, musiała pojechać na strefę demarkacyjną do południowej Korei i walczyć tam z 10. Jeżeli wróci i go nie zabiją, to znaczy, że czyli jest godny, żeby dostał ten stopień. Jeżeli nie wróci, no to sorry, winetu, ale widocznie nie byłeś godny. Prawie jak nasza Legia Akademicka. Powiedziałbym tak, że wyszkolenie osób, które ja widziałem, z którymi trenowałem z północnej Korei, jest niesamowite. Naprawdę. Powiem też tak, że czasami mieliśmy wątpliwości. Ćwiczymy ten Kyokusul rok. Ćwiczy nas 10. dan, miał 57 lat wtedy, ale nie pokazuje żadnej techniki. Mówię, a może on w ogóle nic nie umie? No bo nic nie pokazał. Tylko każe nam robić, bo my już byliśmy instruktorami, oczywiście wszystko pięknie robiliśmy, ale on nam tylko mówi, co mamy robić, jak to mamy robić i tak dalej. Ale sam nie pokazuje. Się dziwimy, mówimy, no kurczę. I był taki moment, że kazał kopnąć trenera mojego, przyjaciela, Janusza Gutkowskiego. Pozdrawiam, tak, bo to jest fenomenalny człowiek, fenomenalny trener. Taekwondo ćwiczy, tak, ma bardzo wysoki stopień. I też ćwiczył Kyokusul oczywiście, tak, bo on to też zawiadywał tym. I teraz powiem tak, że kazał mi kopnąć trenera, no ale sobie myślę, że ja nie kopnę tak szybko, żeby trafić go, nie? No i po prostu ten Han Ho-un się nazywał, mistrz 10. dan. I Han Ho-un mówi, odepnął mnie, mówi,
co ty robisz? Jak ty to robisz? Masz kopnąć. I kopnął wtedy. I powiem, że zaskoczył nas totalnie. Staruszek kopnął tak szybko, tak ładnie, że naprawdę było to wow. Druga sytuacja taka była, że ciastko podrzucił i też palcem rozbił to ciastko i te kawałki jeszcze mu na rękę trafiły. Czyli bardzo szybkie ruchy robił tym, prawda? Takie ćwiczenia na szybkość były tego typu, że trzymaliśmy rękę i trzeba było złapać ten cios, prawda, i tak dalej. I potem jak ja robię powiedzmy to uderzenie, czy dzisiaj to wiele osób w ogóle nie stanie w ogóle jakby zamknąć mi to tej pięści. Może jeszcze już z tym staruszkiem można powiedzieć, jeżeli chodzi o sztukiwalkę, no bo bez przesady, nie? Ale jednak ci się jeszcze udaje. Andrzej, zadam Ci niewygodne pytanie. Generalnie nasze władze komunistycznej Polski były bardzo sceptycznie nastawione do wschodnich sztuk sportu walki. Trochę się obawiali, że to może być takie Wunderwaffe, przy pomocy którego się obali komunę. W związku z tym i te środowiska były inwigilowane i rzucano im kłody pod nogi, a Ty trenowałeś coś dużo gorszego, bo trenowałeś system wojskowy, który był nastawiony na eliminację wręcz przeciwnika. I czy w związku z tym ty byłeś sprawdzony przez służby specjalne, zanim zacząłeś się uczyć tego systemu? Wiesz, wydaje mi się, że tak, natomiast na pewno byśmy się o tym nie dowiedzieli. Tak i dzisiaj to się odbywa. No trudno, żeby... miałem taką sytuację, realizowaliśmy ten projekt i też miałem ofertę, żebym zarobił bardzo dużo pieniędzy na szkoleniach i tak dalej. No może o tym trochę później nawet powiem. A może teraz, żeby nie zapomnieć i wrócimy do tego. Otóż jak to działa? Tak, że ktoś mi zaproponował, że będę robił wyszkolenie strzeleckie, będę robił oczywiście samobronę. Ja wiem, ale dla kogo, po co i tak dalej. No ja jeżdżę z tym biznesmenem, jeżdżę tam różne tam republiki rosyjskie i tak dalej. No ja wiem, rzucam wszystko, bo dostanę, ogromna kasa jest dla mnie, więc rzucam wszystko. On mówi, że te pieniądze już wysyłam do pana, ale zaraz, jeszcze nie zaczęliśmy, nie? Ale to nic nie szkodzi. To, że pan był pewny, że pan może zostawić wszystkie te swoje obowiązki inne, które pan ma, tą pracę i poświęcić się te 1,5-2 miesiące dla mnie. To były bardzo duże pieniądze, naprawdę bardzo duże pieniądze. Za jakiś czas ta osoba do mnie mówi, że no tak, mam tu takiego kolegę ze specnazu, ja tam przejąłem w ogóle ochronę ukraińską za długi, mam tu takiego kolegę ze specnazu, który tam to ogarnia wszystko, jest tam szefem, ale chciałby tu w Polsce coś poszkolić i tak dalej. Czy dałoby radę gdzieś tam w policji, czy gdzieś? Ja mówię, przepraszam bardzo, ale na pewno nie. Poza tym, jeżeli chce przyjechać do Polski, założyć działalność gospodarczą, proszę bardzo, to może. To już mi się zapaliło czerwone światełko, tak? I potem mówi, czy te pieniądze już przyszły, ja mówię, że nie, ale proszę o fakturę, umowę musimy spisać, ale po co? Przecież to jest, ja jestem prywatną osobą, nie muszę mieć żadnych umów, faktury, ja mówię, ale ja jestem firmą, muszę mieć i tak dalej. Umowę przysłał, staraliśmy się sprawdzić, co to jest. Był budynek, był zamieszkanie, ale nadal nie wiedzieliśmy, czy to jest ta osoba, ponieważ tylko rozmawialiśmy, tak, ewentualnie mailowo. Następnie poprosiłem o fakturę. Oto tak, aha, czy te pieniądze przyszły, bo tam będą z Luksemburga szły. Ja mówię, zaraz, dlaczego Luksemburg? No tam mam konta na całym świecie, różne stamtąd. Ja mówię, no to już w ogóle całkowicie potrójna czerwona lampka, tak, bo to może być pranie brudnych pieniędzy też, coś mi przesyła, potem mówię, a już rezygnuję ze szkolenia, proszę mi zwrócić pieniądze, przestrzegam wszystkich w ten sposób, jakby ktoś chciał, tak, bo to jest przestępstwo, w tym momencie odsyłam pieniądze, nie wiadomo gdzie, on mi da jakiś procent, zostawia za szkody wynikające z tej sytuacji, dziękuję, a to jest pranie brudnych pieniędzy. Potem jak już ta fakturka, ja mówię, że nie dostałem tych pieniędzy, ale powiedziałem, że jak dostanę, to będę musiał powiadomić bank, wszystkich i tak dalej, że takie urząd skarbowy, że dostaję takie pieniądze. No i w tym momencie przestał już się odzywać. Kontakt się urwał, ale potem realizowaliśmy bardzo ważny projekt, pracowaliśmy ze służbami mundurowymi, specjalnymi i w związku z tym podejrzewam, że to nasze służby mnie badały, czy jestem skłonny do takiej współpracy i tak dalej, żeby ktoś mnie namówił na takie pieniądze, a przy okazji jeszcze jakiś tam specnaz i tak dalej. W tamtych przypadkach na pewno też tak było, bo służby były przecież. Natomiast chcę powiedzieć o tym, że ten system był w wojsku. Mało tego, ja mam ten podręcznik, był napisany podręcznik dla jednostek wojskowych, ale no nie był dostępny. Ja akurat mam go ten podręcznik, tak, i funkcjonował i on był jako kioksul w wojsku naszym ludowym. Czyli pod tym względem służby nie musiały się obawiać, ale
Miałeś zobowiązanie, że musisz szkolić wojsko w związku z tym, że... Nie przeszedłeś miałem taki kurs? zobowiązania, bo na tamte czasy to jeszcze to wszystko było takie luźne, tak? Oni byli zadowoleni, że mogliśmy podszkolić w takim i takim zakresie. Ten podręcznik powstał na podstawie tych treningów. Żołnierze trenowali, tak? Według tego właśnie ten Kioxul. Natomiast to jest tak jak podręcznik ten, który wszedł do wojska Tarnawskiego i Kopcia, tak? Czyli podręcznik walki wręcz. Nie może się nazywać Krav Maga, no bo wiadomo, ale była walka w bliskim kontakcie, to nazwali i tak. Ale czy on dzisiaj jest powszechny w naszym wojsku? No nie. Był jakiś okres, ja nie słyszę o tym, żeby ludzie się szkolili według tych zasad. To samo tam. Był ten podręcznik, po jakimś czasie zdeaktualizowany został, ponieważ te osoby już nie mogły szkolić, nie było osób, które mogły aktualizację zrobić tego systemu. Kioxul wszedł tylko chyba do wybranych jednostek, tak? To były Tak, jakieś tylko jednostki wybranych. No, rozpoznawcze, przypominam, specjalne. że te jednostki, tych jednostek specjalnych nie mieliśmy za dużo. Kraków, Modlin, Dziwnów i dziękuję do widzenia, tyle jest. Tak? Szczecin, Reszta to potem- zwykłe jednostki jakieś tam wyspecjalizowane, tak? No tak, wiadomo, że jednostek mnóstwo mamy, natomiast jeżeli chodzi o te specjalizacje, no dla tych ludzi, których my robiliśmy te różne pokazy, ćwiczenia, treningi, to było wow, nie powiem, że nie, tak? Bo przecież oni znali karate, ale nie byli jakby w stanie zrozumieć, że mamy taką determinację, że potrafimy nawet na tych naszych, czyli z moimi partnerami, czy z partnerem, którym tam poszedłem, to robić, czy potrafiliśmy być wręcz ranni w czasie naszych treningów, czyli robić sobie szkodę. Nie byli w stanie tego zrozumieć, jak my możemy dewastować własne ciało, żeby pokazać im, jak to wygląda. Ale my byliśmy do tego przyzwyczajeni. Powiedz mi, masz oficjalną legitymację instruktora systemu Kioxul? To jest taka inna legitymacja. Była taka sytuacja, że mój kolega, którego bardzo szanuję, był militarnym instruktorem z Krav Magi, tak? I kiedyś on wrzucił po prostu, że właśnie tu instruktorem Kioxul i tak dalej. Ja mówię, słuchaj, przepraszam cię bardzo, ale nie mogłeś być instruktorem Kioxul, nie? Ale jak to, nie? I tak dalej. Bo ja mam to od trenera. Mówię, przepraszam, a ten twój trener jaką ma legitymację? Żeby w ogóle nauczać i żeby ten... No i on tam wtedy pokazał tą legitymację. Ja mówię, przepraszam cię bardzo, to polska legitymacja napisana odręcznie, każdy może sobie wydrukować i taką zrobić. I wtedy po raz pierwszy, bo ja nie chciałem tego robić ze względu innych, bezpieczeństwa własnego, bo chcę przypomnieć o tym, że Kioxul, owszem, militarny system, na początku ćwiczony też przez cywilów w ośrodkach karate, czyli w naszym Kyokushin, tam gdzie my byliśmy, ale ja ćwiczyłem też poza tym karate, tak, z Koreańczykami, o czym niewiele osób wiedziało. I teraz o co chodzi? W 1981 roku wybuchł stan wojenny. I Koreańczycy bardzo przestraszyli się, że ten system może przedostać się w ręce Amerykanów, czyli imperialistycznych wrogów, tak? A co drugie zdanie to Amerykanie to jest imperialistyczny wróg. I teraz, no cóż, i teraz zostają osoby, które znają ten system, jak w moim przypadku, bardzo nawet dobrze. Bo ja jeszcze, poza tym, że już się skończył system w Polsce oficjalnie, jeszcze parę lat się szkoliłem u Koreańczyków, tak? O czym mało kto wie. Oni tu I byli? teraz ja obawiałem się z moim kolegą, że jeżeli my nadal będziemy się afiszować z tym, że jesteśmy tymi, którzy ćwiczyli ten system, to naprawdę szpiegów i dzisiaj i wcześniej to mieliśmy bardzo dużo, Koreańczyków też. I być może, że może im się by to nie podobało, że za dużo wiemy, tak? Jednak to oni zlikwidowali ten system, ponieważ był stan wojenny. I raptem zostają osoby, które to ćwiczą. A żeby ćwiczyć też, te osoby musiały być już zaufane, czyli oni, jeszcze inaczej powiem, że w momencie, kiedy skończył się Kioxul w Polsce, to za jakiś czas znowuż był, ale już nie był, ludzie o tym już nie wiedzieli, a ja nadal to ćwiczyłem. I teraz proces, bo ja starałem się, żeby nadal Koreańczycy nas ćwiczyli, proces z powrotem dojścia, nie powiem, że do łask, bo nie zostaliśmy pozbawieni żadnych łask, tylko że skrócili i wyrzucili koniec, dla bezpieczeństwa własnego kraju, proces namówienia, żeby z powrotem dali instruktorów do nas, trwał pół roku. Pół roku non-stop chodziliśmy z kolegą, na różne sposoby staraliśmy się przekonać i w ambasadzie i wszędzie, żeby jednak nas zaczęli ćwiczyć. Skierowali nas, pamiętam, na studia, żebyśmy tam sobie pogadali z Koreańczykami. Gdzie Nie? na studia? No akurat na uniwersytet, nie? I
No i teraz my, a oni mówią tak, Koreańczycy, którzy tam byli, bo wiedzieliśmy, że są. Próbowaliśmy na różne sposoby, nie? Żeby ich namówić. Ambasada, Koreańczycy, którzy ćwiczyli, znaczy, którzy byli na studiach w Polsce, to oczywiście wszystko z system powiązany, bo nikt nie wysyła z północy Korei kogoś za granicę, tylko zapewne wracają do rządu i tyle, tak? Czyli są w rządzie lub w jakichś takich systemach zarządzających. I teraz jesteśmy tam, pytamy, a nie, my nie, Kyoksul, a co to jest w ogóle? I tak dalej, bo my tego nie wiemy. Mówimy, no dobra. I pół roku to trwało. Graliśmy w ping-ponga, zaprzyjaźnialiśmy się z nimi, dostawialiśmy różne prezenty. Ja nawet dostałem specjalnie książkę koreańską, tłumaczyłem, zacząłem się uczyć tego koreańskiego nawet i pomagałem im w tych studiach, tłumaczyłem im na polski, czy jakby na koreański, żeby bardziej zrozumieli. Super, fajnie się żyło, ale oni nic, absolutnie i tak dalej. Ale dostali sygnał, że możemy. Nie? I w tym momencie zacząłem jeszcze parę lat ćwiczyć z nimi już kompletnie. Powiem tak, ludzie, którzy nagle wyskakują w górę i potrafią w 2 obroty albo 1 obrót zrobić i 3 kopnięcia w tym czasie w jednym obrocie i to bardzo szybko, dynamicznie wraca i nadal, i tak jakby dla niego to było nic po prostu, jakby to było kiwnięcie palcem, są świetnie wyszkoleni, ale nie przyznawali się do tego, ale bardzo dobrze. Natomiast musieli mieć sygnał od władz, że mogą. No i ćwiczyliśmy. W związku z tym ja tej legitymacji nie chciałem za bardzo pokazywać, tak? Bo to by było ileś lat temu. I ćwiczyłem Krav Magę już, tak? Więc już jakiś byłem instruktorem też w Krav Madze. Ale nie za bardzo chciałem pokazać. Ale mówię, no z drugiej strony, skoro zacząłem ten temat, że to nie jest prawdziwa legitymacja instruktora, czy w ogóle ćwiczącego Kyoksul, więc pokazałem tą legitymację i to był wow dla ludzi. Nawet dla Tomka Adamczyka, prekursora Krav Magi, mój do mnie Andrzejku, powiem, że szok dla mnie to był. Nie? Bo? Dlatego, że, no bo tak, no ja tylko kawałek legitymacji mogę pokazać, nie chciałem pokazać wszystko, no ale to nie jest legitymacja, certyfikat, który dostajesz, tylko to jest pieczęć państwowa Korei, tak? Masz tam numer, zdjęcie, wszystko, to jest wszystko państwowe, to jest, po prostu to dostajesz jakby od północy Korei. Czyli można powiedzieć jeszcze inaczej, zawsze się śmialiśmy, że moglibyśmy z tą legitymacją wejść do ambasady, na przykład się wykąpać i tak dalej. Czyli byliśmy zaufanymi ludźmi, tak? I niewiele osób dostało tą legitymację, można powiedzieć, tak? No, także i potem się tak my zastanawialiśmy, bo jednak jak ktoś zna jakiś system, ja jeszcze tak powiem, że, a dzisiaj to już mogę powiedzieć, ale w Polsce są tylko 2 osoby, ale właściwie ja mam najpełniejszą wersję, czyli ja mam książkę z zapisanymi wszystkimi technikami do drugiego dana, jakbym to nazwał, drugiego dana Kyoksul, a to już jest bardzo dużo. Czyli wszystkie techniki, które mam zapisane, ponieważ byłem jedynym takim, który zaczął to robić, nie? I robiłem, potem ode mnie kolega trochę pokopiował, ale potem przestał to robić, więc ja mam tą całą pełną wersję, gruba książka, z technikami Kyoksul. Nie szkoda ci tego systemu trochę, że się go nie rozwija? Jeszcze się ewoluowało, więc pewne rzeczy już się zdaktualizowały, wiesz, no jednak mamy systemy militarne, wystarczy wejść na Facebooka, na YouTube'a, zobaczyć ile fantastycznych ludzi jest szybkich, chociaż powiem tak, jak ja na to patrzę, bo niektórzy się zachwycają, ten jest zarąbisty instruktor i tak dalej, przepraszam cię bardzo, instruktor może być zarąbisty, ale jego uczeń może być beznadziejny, nie? Chodzi o to, że system ma być dobry, czyli ilość ludzi, którzy ćwiczył u tego instruktora ma być ta średnia, ponad średnią. I to wtedy wiadomo, że ten system jest dobry. Jeżeli jest tylko jedna osoba, no to ten mistrz jest dobry. No to być może, że on będzie mistrzem, jako jednoosobowym mistrzem w własnej szkole. Chodzi o to, żeby jak najwięcej ludzi ten system robiło tak samo jak on, a może nawet lepiej. Tak? Dobrze, myślę, że to będzie na tyle, jeśli chodzi o pierwszy odcinek i w kolejnym porozmawiamy sobie o systemach militarnych, o Krav Madze, już o twojej takiej współczesnej drodze, również o wyszkoleniu strzeleckim, o połączeniu tego w całość, o szkoleniach Marszal, które robiłeś, bo... No Krav Maga i strzelanie to jest nierozłączny temat. Nie powinny być oddzielnie ćwiczone. Zapraszamy do kolejnego odcinka.